Samych tylko Wzgórzach Dalkowskich, gdzie obecnie mamy może kilkanaście winnic, historycznie było ich grubo ponad 100, wszystkie pięknie usytuowane na szczycie tego garbu, naprawdę w dobrych ekspozycjach, nawet tu w Jakubowie. Także historycznie dobre miejsce do uprawy, wydaje mi się, że wina z okolicy to potwierdzają. Witajcie w Eno Radio. Dziś zabieramy Was na malownicze Wzgórza Dalkowskie na Dolnym Śląsku, do jednej z najstarszych winnic w Polsce, winnicy Jakubów. Poznacie Michała Pajdosza, winiarza drugiego pokolenia, biotechnologa, pasjonata stylu tradycyjnego, fermentacji spontanicznych i długiego dojrzewania na osadzie. Człowieka, który zamiast robić marketing, woli zakopać amfory w ziemi i szczepić nowe odmiany na starych pniach. Uczy się m.in. od winiarzy w Szampanii i Anglii, a smak jego hibernali pozostaje na długo w pamięci. Już za chwilę usłyszysz opowieść o winie, miejscu i człowieku, który postawił na jakość, a nie na tempo. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, to zasubskrybuj Eno Radio na Twojej ulubionej platformie, żeby nie przegapić nowych odcinków. Zaczynamy! Winnica Jakubów jest jedną z najstarszych w Polsce. Ponad 20 lat tutaj, tak? Tak. Pierwsze nasadzenia to był 2002 rok. Jeszcze wtedy nie mieszkaliśmy w Jakubowie, mieszkaliśmy w Polkowicach, więc pierwsze nasadzenia tato pielęgnował jeszcze dojazdowo z mamą. Ja wtedy byłem małym szkrabem, miałem 12 lat. Czy nawet mniej. Zawsze w sumie tak jak ojciec byłem człowiekiem pasji i te pasje się tam nie pokrywały, więc ja chociażby całe liceum prowadziłem pasiekę, więc rodzice mi nie pomagali przy kręceniu miodu, więc ja nie czułem się w obowiązku pomagać im w winnicy. No, a później jak tato zmarł, wiadomo było, że za chwilę będzie 4-krotnie więcej tego wina niż kiedykolwiek, bo było dużo winnic posadzonych młodych, więc pierwsze w sumie, co miałem do czynienia z winiarstwem, to ten cały legalizacyjno-papierowy proces, więc raczej mało przyjemne początki w polskich warunkach, no a później... A który to był rok? 2013, więc też już ponad 1/3 swojego życia pracuję w winnicy i utrzymuję się z produkcji wina. No, więc od 2013, kiedy po ojcu odziedziczyłem te gdzieś tam 1,6, 1,7 hektara do obecnych niecałych 5, no, ciekawa przygoda. Karczowanie, szykowanie ziem, nasadzenia. Teren mamy bardzo taki trudny, nieregularny, z dużymi stromiznami, więc to też wszystko musieliśmy robić ręcznie, więc kawał pracy, ale satysfakcja jest. Zrobiłbyś coś inaczej? No, wiadomo, bardzo mocno są zauważalne te zmiany klimatyczne, więc odmiany wczesne, które kiedyś się wydawały, że są ratunkiem dla polskiego winiarstwa cierpiącego na niedojrzałość, bardzo często owoców, teraz są już tak naprawdę za wczesne. Jeżeli chce się robić z nich wina wytrawne, to często trzeba zbierać w zupełnej takiej fenologicznej braku dojrzałości, fenologicznej niedojrzałości, czyli zielona skóra, zielona pestka, zielona szypułka, a tu cukru już na tyle dużo, że trzeba zbierać, więc pewnie jakąś tam selekcję odmian może i minimalnie inaczej bym przeprowadził, ale to nie wynika z jakichś tam po prostu błędów kiedyś, tylko ze zmian, które są i gdzieś tam z potrzeby podążania za tym. No a teraz Solarisa chociażby sadzi się w Norwegii, w Szwecji, w Estonii, więc to już naprawdę na północ poszła ta optymalna dla niego strefa, ale bawimy się też w regrafting, gdzie na starych pniach i na starych systemach korzeniowych staramy się naszczepiać nowe odmiany, żeby jakby nie tracić tych lat ukorzeniania się i korzystać z wieku pni, a jednak zmieniać to, co owocuje i trochę jakby adaptować się do nowych warunków, bo możemy sobie już śmiało naprawdę pozwalać tutaj na wiele europejskich klasyków. O, dzięki. Na przykład tu mamy bazę pod metodę tradycyjną, bo robimy też sekty, nie? Czyli właśnie niski alkohol, wysoka kwasowość, w miarę takie szczupłe ciało, żeby później ładnie gdzieś tam te autolityczne rzeczy od dojrzewania na dosadę miały szansę przejść. Jeżeli to trzymamy dłużej nad osadem, to mam wrażenie, że ładniej. Tam jest trochę takiego zbitego jabłka, te owoce nie są już takie rześkie, takie bujne. Dlaczego ten styl szampański jest Ci tak bliski?
No, historycznie tutaj robiono dużo metody tradycyjnej. To Grünberg był najstarszym i największym regionem produkującym wina musujące w Niemczech. Także podejrzewam, że i śmiało tutaj na Wzgórzach Dalkowskich, gdzie mamy już udowodnione historycznie setki tych winnic w XVIII-XIX wieku, więc pewnie i tutaj metoda tradycyjna była produkowana. W Grünbergu w 1924 bodajże zostali ściągnięci specjaliści z Szampanii, żeby ich tutaj poinstruować. No, teren dobry pod to, bo to nie jesteśmy na południu. Zawsze tą kwasowość jakąś możemy dobrą uzyskać. W wielu regionach Europy Południowej już jest jakby ogromny problem z tym. Są gotowani, te wina są takie dżemowe. Często w bąblach właśnie jest trochę za dużo alkoholu, trochę brakuje świeżości, więc tutaj myślę, że możemy robić naprawdę światowej klasy wina musujące. A byłem też w Anglii się trochę pouczyć, zrobiłem jedne zbiory w Szampanii. I teraz naprawdę dużo częściej można spotkać naprawdę piękną metodę tradycyjną, chociażby właśnie z Anglii, gdzie mają jeszcze trochę chłodniej, gdzie to wino może być oparte na takim pięknym kręgosłupie kwasowości, a w Szampanii no już teraz nawet dopuścili odmianę hybrydową, która nabiera bardzo dużo kwasowości, tylko po to, żeby ratować gdzieś tą świeżość win, która im uciekła ze względu na zmiany klimatyczne. Ale metodę tradycyjną już w 2015 pierwszą zrobiłem, więc to też już jest dekada doświadczeń. Predyspozycje regionu, predyspozycje odmian, stylu wina jakby kierują w tą stronę i trzeba z tego skorzystać. A też myślę, że Polacy lubią wina musujące. Też wtedy wydaje mi się, że jakby bardzo często akceptują trochę wyższą kwasowość, trochę takie świeższe wino, więc jak najbardziej tutaj zbiór wszystkich składowych. Michał, ale ty jesteś nie tylko pasjonatem wina, wychowanym w rodzinie winiarskiej, no to już jest jednak drugie pokolenie, co w Polsce rzadko się zdarza, ale traktujesz to również jako laboratorium ze względu na wykształcenie. Ze względu na biotechnologiczne wykształcenie, no to jakby wydawało mi się, że jest to taki proces stricte technologiczny, nad którym jakoś tam da się logicznie zapanować, gdzie wiadomo, co się ma na początku i jaki będzie efekt, a jednak szybko trzeba było dopuścić do siebie, że to jest też równie w takim samym stopniu proces też artystyczny, bo jakby ilość zabiegów, które z tym owocem możemy zrobić, czy to będzie tłoczenie od razu po zbiorze, czy jakaś kriomaceracja, czy jeszcze nawet fermentacja ze skórką, czy do fermentacji pójdzie moszcz czysty, czy brudny, w jakiej temperaturze będziemy to wszystko fermentować, to wszystko ma wpływ na konstrukcję wina, na strukturę, na zachowanie aromatów, więc tutaj tak naprawdę no nie jest to ścisła kategoria, jest to taki proces artystyczny, nad którym mając tak naprawdę co roku inny surowiec, można z niego robić naprawdę wiele różnych rzeczy. Zresztą no, na przykład Hibernal to jest taka odmiana, z którą nas ludzie kojarzą, więc robimy go już i fermentowanego w stali, i fermentowanego w dębie, i właśnie macerowanego krócej, dłużej. Wydaje mi się, że to plastyczna odmiana i czasem naprawdę z jednej odmiany można w danym roku zrobić 4-5 win i każde będzie różne. Też od 20-lecia, od 2022 roku zrezygnowaliśmy już zupełnie z selekcjonowanych drożdży. Pierwsze fermentacje na dzikich to było gdzieś tam 2016, zaczęliśmy od oręży, później wszystkie czerwienie. Ostatecznie od 3 sezonów teraz już jedziemy full spontan. Zdecydowana większość naszych win jest też bez filtracji, więc jakby jest to takie pole doświadczeń na pewno. Powiedziałeś, że przeszliście na spontaniczną fermentację, trzymacie długo wino na osadzie, co też je w jakiś sposób zabezpiecza i konserwuje, ale czy możecie pozbyć się całkowicie siarki, czy też zredukować ją? Jak to u was wygląda? Znaczy ogólnie nie ma win bez siarki, to żeby była jasność, bo drożdże jest to naturalny proces, znaczy naturalny produkt uboczny fermentacji, więc no mamy szereg win, do których w żaden sposób nie dodajemy siarczynów, ale to i tak gdzieś w okolicach 20 mg na litr jest, bo tyle potrafią wyprodukować drożdże, więc nawet jeżeli mamy na winie, a jest to alergen, stąd musimy umieszczać tę informację, więc nawet jeżeli jest napisane na etykiecie, że nie dodano siarczynów, to zaraz obok jest informacja, zawiera siarczyny, co wydaje się być stosunkowo wykluczające się, a jednak nie.
Fermentacja na skórkach chociażby, taniny mają powinowactwo do tlenu o rząd większe niż chociażby siarczyny, więc bardzo często metodami produkcji można zdecydowanie zwiększyć ten poziom konserwacji. Tak jak wspomniałeś, czy osad drożdżowy, czy kontakt z beczką dębową, czy właśnie fermentacja i kontakt ze skórką, to są często rzeczy, które chronią wino dalece bardziej niż siarczyny. W przypadku klasycznych win białych często przed rozlewem odrobinę to zabezpieczamy. Jest to proces, który robią nawet najbardziej ortodoksyjni, organiczni winiarze, bo ten moment napełniania butelki, kiedy to się bardzo spienia, buzuje, jest to na tyle silne natlenienie wina, więc na ten tylko moment wypada je zabezpieczyć. No, nasze wina zazwyczaj celujemy gdzieś w okolicach 40 mg, więc tylko dwa razy gdzieś tam więcej niż to naturalnie potrafi występować po fermentacji alkoholowej. No, a normy chociażby na suszone owoce, jak ktoś sobie taki marketowy susz i kompot sobie zaleje na święta, to najprawdopodobniej w życiu tyle siarczynów w winie nie wypije, co w tej jednej szklance tego kompotu z suszu marketowego, bo to są normy tam też o rząd większe. Też SO2 jako ten konserwant, czyli produkt spalania siarki. No, siarkę spalano w beczkach na wino już w czasach rzymskich, jeszcze nie mając pojęcia o tej mikroflorze, a to działało więc naprawdę jakby przemysłowe winiarstwo na wielu innych aspektach to wino chemizuje dalece bardziej i wydaje mi się, że te siarczyny nie powinny być jakoś tam demonizowane, bo tak naprawdę takie niskointerwencyjne winiarstwo polega na braku enzymów przy obróbce miazgi, przy obróbce moszczu, braku klaryfikantów, często opartych na jakichś zwierzęcych białkach i tak dalej. Poza tym lista, którą jakby prawo dopuszcza i pewnie ten przemysł wykorzystuje, rzeczy, które można do wina dodawać jest kolosalna, a jakby to wszystko udało nam się już zupełnie zlikwidować. A często takie zupełnie białe wino, które nie miało kontaktu ze skórką, fermentowane w stali, trochę tej ochrony wymaga, bo tak to po kilku miesiącach byłoby niezdatne do picia. Chodzimy. Tak, no tą piwniczkę właśnie stworzyliśmy stricte pod fermentację win pomarańczowych w gruzińskich amforach w Fewri, do których zresztą też się przekonałem, będąc w Anglii i widząc nawet tam jakby na zewnątrz pod taką wiatą przy starej suszarni chmielu i naprawdę świetne wina. Okazało się, że właśnie jechało kilka sztuk do Polski, więc udało mi się zakupić pierwsze dwie, a później jeszcze dokupiliśmy resztę. No a jak już były amfory, było dużo metody tradycyjnej, która lubi poleżeć długo i potrzebuje sporo miejsca, to stworzyliśmy tą piwniczkę. Także tutaj pomarańcze, a tutaj sobie metoda tradycyjna dojrzewa. No i Riesling, o którym też wspominałem, tu fermentujemy w beczkach w dębie. Naszą taką wyższą linię Rieslinga ze starej parceli. Też Hibernal mamy tutaj, starą parcelę, nowy rocznik do połączenia z rezerwą z poprzednimi, bo akurat Hibernala, starą parcelę robimy w takim a la solerowym stylu kupażowania. Perpetual Reserve można by to nazwać, czyli aktualnie mamy w butelce 5 roczników, właśnie mam przygotowany 6, za chwilę rozlejemy część połączenia 6 roczników, reszta będzie czekała na 7, więc za 10 lat będzie 15 roczników w jednej butli, więc fajna taka kontynuacja, którą gdzieś tam kiedyś w Szampanii u takiego dobrego organicznego winiarza podpatrzyliśmy. No, a tutaj bąble w trakcie refermentacji, to już mija 2 lata, jak ta partia sobie tutaj dojrzewa pod kapslem. Część zdegorżowaliśmy po około 18 miesiącach, cała reszta jeszcze leży. Jakby próbując to wino, ewidentnie jest tam jeszcze przestrzeń na trochę dojrzewania. Jeszcze to nie jest takie zbyt autolityczne, zbyt drożdżowe, więc wydaje mi się, że ta partia w końcu... Wielu winiarzy dobrych naprawdę mówi, żeby dojrzewać 3 lata i później się już nie zastanawiać. I tak naprawdę tylko raz trzeba zrobić takie przesunięcie 3-letnie, a później jeżeli się robi co roku, no to tak naprawdę co roku można świeżą partię dołożyć, a starą 3-letnią z tego osadu ściągnąć. Wiadomo, często jest duże ssanie na to wino, często człowiek chce to trochę szybciej, ale tutaj jest akurat duża partia, więc część na pewno do tych 36 miesięcy doczeka. Mam wrażenie, że jako jeden z nielicznych winiarzy w Polsce pozwalasz sobie na takie slow, jeżeli chodzi o piwnicę. No jakby wydaje mi się, że to jest oczywiste, że wino to lubi. Bardzo często w przypadku polskiego winiarstwa jest jeszcze zjawisko tego, że to jest w procesie inwestycyjnym, że trzeba tam się winiarzowi zależy, żeby to było szybko obrócone, żeby była możliwość rozwijać się dalej.
No ale też zawsze staram się jednak do butelki i do sprzedaży przeznaczać coś, co faktycznie jest gotowe, a niekoniecznie, bo po prostu jest na to czas, więc bardzo często właśnie czy łączymy ze starymi rocznikami. Tutaj zresztą w metodzie tradycyjnej też mamy połączone 3 roczniki, więc w sumie proces produkcji już ponad 5 lat, bo to no jakby rozciągnięta, odłożona w czasie gratyfikacja, ale myślę, że warto. To też częściowo było fermentowane w dębie, trochę malolaktyki, żeby przy zero dosage, czy przy tym brut nature, żeby to z tą wysoką kwasowością miało co tam grać. No i myślę, że też im dłuższe dojrzewanie nad osadem, tym ładniej to będzie poukładane, chociaż już jest naprawdę nieźle. Widać u Ciebie dużo inspiracji z zagranicy, z Szampanii, z Anglii, z Gruzji. Warto czerpać niekoniecznie z literatury, która najczęściej tyczy takiego bardzo przemysłowego, bezpiecznego i raczej mało artystycznego podejścia do winiarstwa, a właśnie jeździć po dobrych, świadomych winiarzach w Europie. Wiadomo, że dużo więcej można się nauczyć właśnie z chłodnych regionów, z Niemiec, z Anglii, z Szampanii, z Moraw, na które mamy naprawdę blisko, bo no, można sobie zwiedzać w Portugalię czy Hiszpanię, ale no, winiarsko średnio cokolwiek da się stamtąd wyciągnąć, bo jakby problemy są zupełnie inne, odmiany zupełnie inne, warunki zupełnie inne, więc i ta enologia, to winiarstwo jest zupełnie inne. Stąd jakby podróże i szukanie inspiracji. Czym to terroir dolnośląskie się charakteryzuje? Bo jesteśmy na Dolnym Śląsku, mimo że niedaleko Zielonej Góry. Tak. Znaczy historycznie to był wszystko Śląsk, nie? Zielona Góra kiedyś była w księstwie głogowskim, który tutaj jest widoczny ze szczytu winnicy. Jeżeli mówimy o Dolnym Śląsku, no to też nie ma jednego typu siedlisk. My jesteśmy tutaj na wzgórzach dalkowskich. To są wzgórza, które zostały stworzone przez morenę czołową lodowca, która pchała przed sobą takie zwały gliny, głazów, żwirów. Więc jest to zupełnie inne siedlisko niż chociażby Pogórze Kaczawskie, gdzie mamy bazaltowe, powulkaniczne siedliska. Więc jakby każdy z tych mezoregionów raczej należałoby rozpatrywać. Wzgórza dalkowskie to jest część wału trzebnickiego, tak jak wzgórza trzebnickie, wzgórza ostrzeszowskie czy wyniesienia żarskie, więc jest to taki pas rozciągający się gdzieś tam od granicy z Niemcami do Ostrowa Wielkopolskiego. Z zachodu na wschód, więc jakby naturalnie tworzący stoki południowe i północne. Te południowe wiadomo, że są dla winorośli przynajmniej jeszcze tak daleko na północy są optymalne. Miałem jakieś tam doświadczenie też z robieniem wina w innych siedliskach. Wydaje mi się, że tutaj te ciężkie gliny dają wina takie tłustsze, pełniejsze, z bogatszą strukturą. Nie są takie strzeliste, nie są takie przestrzenne. Żeby były naprawdę świeże i naprawdę miały taki kwasowy grip, potrzebują tej kwasowości sporo więcej niż chociażby wina z jakichś tam granitowych siedlisk, więc raczej właśnie tłuste, oleiste, skoncentrowane. My też staramy się później to w winiarni tego nie stracić i często przez ten kontakt z drożdżami jeszcze trochę to uwypuklić. I na samych tylko wzgórzach dalkowskich, gdzie obecnie mamy może kilkanaście winnic, historycznie było ich grubo ponad 100, wszystkie pięknie usytuowane na szczycie tego garbu, naprawdę w dobrych ekspozycjach. Nawet tu w Jakubowie, gdzie mój ojciec, nie mając świadomości do końca swojego życia, że były historycznie winnice, gdzie zaczął, a okazało się, że 2 mapy pokazują winne stoki zaznaczone, Także historycznie dobre miejsce do uprawy. Wydaje mi się, że wina z okolicy to potwierdzają. No, malutka piwniczka, ale prawie 10 000 butelek w beczkach można tu schować, więc no, ogólnie do białych win stosujemy miks różnego rodzaju dębów. Czerwienie głównie leżą we francuskich, czy to bordowskich, czy to burgundzkich bekach. Zazwyczaj kupujemy je używane, żeby właśnie ominąć te takie bardzo, tak powiem, tępe, silne aromaty. No, przy bielach podoba mi się połączenie kilku rodzajów dębu, to daje jakąś taką wielowymiarowość, więc mamy tu kilka francuskich. Segemoro to jest taki duży, znany producent na cały świat. Tak, te kilka węgierskich, one też dają trochę bardziej jakby, jeżeli normalnie są to raczej waniliowe aromaty, tak tutaj mogą się pojawiać jakieś takie kokosowe, coś w tym stylu. Raczej beczki do bieli lekko wypalone, do czerwieni średnio wypalone, więc wszystkie nasze czerwone
wina lądują na dojrzewanie w dębie, a tylko kilka białych gdzieś tam też ten dąb spotyka w trakcie produkcji. Takie bogactwo aromatów. No i struktura też taka już przejrzysta. No dobrze się pije. Czyli Hibernal. Wizytówka winnicy Jakubów. To jest takie właśnie wino, które raz, że fermentacja w dębie, to też często było coś, co biała fermentacja właśnie w dębie, coś, co często na wyjazdach się spotykało i podobały mi się te wina. Właśnie to łączenie roczników tutaj, więc to wino, które chyba najbardziej łączy w sobie te wszystkie inspiracje wyjazdowe z wielu różnych miejsc i odmiana, z którą nas też ludzie jakoś mocno skojarzyli, więc jest to takie dość dopracowane wino, chociaż wymaga de facto dużo mniej pracy niż ten podstawowy Hibernal, bo tak jak mówiłem, tutaj jest tłoczenie całych gron, tam otrzypułkowujemy i trzymamy to kilka dni w miazdze. Jeżeli jest otrzypułkowywany, więc później sok wymaga sedymentacji, tutaj tak naprawdę prosto z prasy to trafia do beczek na dziką fermentację bez kontroli temperatury. Tam fermentacja w stali, więc jakiś reżim temperaturowy utrzymujemy w tych większych kadziach, więc wino jak dla mnie ewidentnie z wyższej półki, ale tak naprawdę wymagające sporo czasu, ale zdecydowanie mniej zachodu. To co, idziemy dalej z piwnicy. Dzisiaj mamy piękny, słoneczny dzień, więc zaraz jeszcze zerkniemy, co słychać na winnicy. Jak daleko jest winnica od winiarni? Kilkaset metrów. No, tu jesteśmy na szczycie. Winnica jest akurat po drugiej stronie wzgórza, bo pierwotnie, historycznie były faktycznie na tym. Zresztą no, to był pewien komfort, jak panowie na pałacach pewnie mieli dużo lepszy wybór ziem, na których można sadzić, niż my teraz ograniczeni do wartości, znaczy własności prywatnej małych działeczek, ale no, udało się znaleźć piękne. Zresztą my w Jakubowie pojawiliśmy się tylko dlatego, że ojciec znalazł tutaj piękne południowe stoki. Ogólnie większość powiatu polkowickiego to już równina szprotawska i raczej płasko. A tu jesteśmy, no jest to prawie najwyższe miejsce w okolicy, najwyżej na wzgórze Dalkowski to jest 232 metry, tutaj dwie wioski dalej, w Jakubowie to jest gdzieś 222, więc jest to jakby sam szczyt tego garbu. To też pierwsze pasmo wzgórz od Pradoliny Odry, więc ze szczytu winnicy, która jest jakby po tej północnej części wzgórz, ale na południowym stoku, bo jest to taki mocno pofałdowany teren, na którym też jest bardzo dużo takich charakterystycznych wąwozów, jarów. Ta woda pod lodowcem to rzeźbiła. No, także jedźmy. Przepiękny widok, zielone wzgórza, porośnięte winoroślą. Gdzie dokładnie się znajdujemy? Jesteśmy w tej najstarszej części. Tutaj to jest parcela, którą sadził ojciec, więc zresztą widać, jak bardzo tutaj jest mozaika odmian. Co kilka rzędów jest minimalnie inny odcień tej zieleni i tutaj na tej parceli mamy tak naprawdę kilkadziesiąt odmian. Wiele z nich jest w jakichś mikroilościach, więc mamy takie field blendy, takie kuparze parcelowe. Jakobus Major to jest ta najstarsza czerwona parcela po ojcu, Jakobus Albe to jest ta najstarsza biała część tej parceli, no ale też tu jest i Ryzling, i Traminer, i Dornfelder. Tutaj jest ta pierwsza część, którą ja dosadziłem, a cała ta winnica tam za tą miedzą i za wiatą to jest już nowa winnica posadzona przeze mnie w 2017. Od 2014 do 2017 przygotowaliśmy te wzgórza, a w 2017 podwoiliśmy ilość nasadzeń. Jakubów warto odwiedzić zresztą nie tylko ze względu na winnicę Jakubów, ponieważ również turystycznie jest to bardzo ciekawe miejsce związane z drogą Jakubową, tradycyjną drogą pielgrzymkową. No, bo Jakubów to ogólnie bardzo stara wieś. Tutaj najstarszy jakby archeologiczny ślad, jaki znalazłem w literaturze, to toporek kamienny, taki neolityczny, który śmiało może mieć 7,5 tysiąca lat. Zrobiony z serpentynitu, czyli z tej skały, z której jest ślęża zbudowana w jakiejś tam części. No, a pierwszy kościół, który pojawił się tu w 991,
na dawnych pogańskich miejscach kultu z nadania Mieszka I. To pewnie pierwszy rzut kościołów tak naprawdę. Od XII wieku potwierdzone pielgrzymki tutaj z terenów całej Europy praktycznie do źródeł, które tutaj w rezerwacie biją. Obecny kościół to jest konstrukcja z XIV wieku z kamienia polnego, więc tak naprawdę cała wieś jest nasycona zabytkami i te ruiny pałacu XVI-wiecznego i park taki w stylu angielskim. Są budynki, które na każdej z pocztówek się znajdują, czyli jakieś tam gospody, nie gospody. No, pałac ucierpiał akurat po wojnie w 1945. Rosyjscy żołnierze tu chwilę pobyli, po czym spalili pałac, spalili kościół ewangelicki, który był na środku, w centrum wsi, taki piękny, drewniany, na kształcie chyba ośmiokąta, ale plebania jeszcze bardziej okazała stoi dalej w takim centralnym punkcie wsi. Także no, warto pospacerować w okolicy. Jak widzicie, też konie, stadnin jest naprawdę dużo, więc można sobie też jakąś jazdę konną zawsze umówić i konno przespacerować się po okolicznych wzgórzach. Nie ma was w mediach społecznościowych, na Instagramie na próżno was szukać, na Facebooku również. Strony też nie widziałam, rzadko się pojawiasz na konkursach winiarskich, a mimo wszystko marka się mocno usadowiła w polskim winiarstwie. Jak ty to robisz? Nie, no konkursy odpuściłem sobie kilka lat temu, po tak naprawdę wielu latach uczestniczenia i udowadniania sobie tam jakichś rzeczy, a teraz wydaje mi się, że przyszedł dla mnie też czas na trochę więcej właśnie zrozumienia i edukacji, czy to w winiarni, czy w uprawie, dobry soil management, wsiewki z roślin motylkowych, jakieś ściółkowanie, to są wszystko rzeczy, które jakby zrozumienie gleby i uprawy roślin jakby w zgodzie z ich jakby naturą, to jest wielki aspekt, więc to trzeba się temu poświęcić, a no, przez wiele lat cierpieliśmy na spore niedobory wina. Wino się ludziom podobało, więc jakby jakiekolwiek formy marketingu raczej zwiększałyby ilość ludzi, która niestety obejdzie się smakiem i gdzieś tam, do których nie będziemy mieli co nawet pokazać. Stąd to wynikało. Trochę się też rozleniwiliśmy na tym polu, skoro te wina dalej z magazynu znikają, a nie jesteśmy osobami, które bardzo uczestniczą w tym jakby social mediowym świecie, więc ta firma też trochę to po nas odziedziczyła. Możliwe, że coś tam się na tym polu będzie zmieniać, ale to nie tutaj leży chyba główny ciężar winiarstwa. No nie robimy w show biznesie, tylko w winiarstwie tak naprawdę. To w takim razie jaki enoturysta do was trafia? Jaki ma szansę do was trafić? No, ten zainteresowany, ten, który gdzieś tam w restauracjach na terenie całej Polski spróbuje nasze wino, to wino mu się spodoba i dla chętnych to nie jesteśmy schowani, tak naprawdę zapraszamy. Też przez wiele lat prowadziliśmy tutaj pokoiki, które myślę, że też od przyszłego sezonu gdzieś tam ruszą, więc jakby dla chcącego nic trudnego, telefon, mail i wszystkie informacje, żeby się z nami skontaktować w internecie są, a tak naprawdę przyjmujemy mnóstwo enoturystów, przyjmujemy nawet małe grupy. Często ludzie, którzy u nas zostawali, wyruszali gdzieś tutaj po okolicy, po winnicach i z bardzo wielu winnic przyjechali rozczarowani, bo gdzieś tam winiarz nie miał czasu się im poświęcić, czy był w ogóle zamknięty na ten temat, więc całą wiedzę i tutaj doświadczenie i nie chowamy, tylko po prostu gdzieś tam się z tym nie obnosimy w internecie, a i tak ilość tych gości jest tutaj wystarczająca w zupełności i więcej nie trzeba. Co my tu mamy? Proste miejsce, samospacer, czyli taka malutka broszurka. To jest, wiesz, trochę tam zielnik, trochę atlas ptaków, ale też plan winnicy, kalendarium prac takie, co często ludzie idą na spacer, widzą, że ludzie coś robią, ale nie wiedzą co. No i tak naprawdę trochę o nas, opisy zabytków tych jakubowskich i taka uproszczona mapka. To naprawdę warto zobaczyć i te ruiny pałacu, to jest taka przepiękna aleja. Na końcu tej alei były historycznie winnice, a tutaj za kościołem w dół są takie schodki, to jest taka trasa do źródełka, także polecam. Dziękujemy bardzo, skorzystamy. Mi się tu bardzo podoba i na pewno zostaniemy tutaj na lunch, który przygotujemy w naszym vanie.
Jest bardzo malowniczo i bardzo sielsko. Tak naturalnie. Nawet te słupki, najczęściej drewniane, też stwarzają taką atmosferę takiej starej winnicy. I to już koniec naszej enoturystycznej podróży po winnicy Jakubów na Dolnym Śląsku. Dziękujemy Michałowi Pajdoszowi za tę inspirującą i szczerą rozmowę. Jeśli przyszła Ci ochota, żeby odwiedzić Jakubów, to nie zwlekaj. Ten region jest piękniejszy niż sugerują mapy, a Michał to człowiek, który potrafi wspaniale opowiadać i to nie tylko o winie. Jeśli chcesz więcej historii o miejscach, ludziach i winach, które powstają z pasji, subskrybuj Eno Radio i koniecznie zajrzyj na enoradio.pl na YouTube, gdzie zobaczysz piękne winiarskie krajobrazy. Zapraszamy do słuchania i oglądania kolejnych odcinków Eno Radia, w którym wino opowiada historię. Do usłyszenia mówią Monika Sędzierska i Piotr Adamczewski. Cześć!